Dzień dobry. Dziś będzie niespodzianka, bo dziś będzie E-Track. Będzie E-Track i będzie również Manticore. To jest taki ciekawy film z pokazem możliwości tych wykrywaczy na moim polu testowym. Jest to pole testowe górskie, gdzie warunki gruntowe są dosyć trudne. Dla Was na pewno bardzo trudne. Mineralizacja jest podbijająca, że tak powiem, ID. Jest to mineralizacja żelazna, więc wiele wykrywaczy ma tutaj takie trochę problemy, tak można powiedzieć. Pokażę Wam, jak działa tutaj E-Track pierwsze. E-Track jest na ustawieniach czułości manualnej 25. Respons jest smooth. Tutaj mam tak, multi conduct, to jest ważne. Recovery tip on, off włączone. To są dwie wartości, które są wykluczające się, tak można powiedzieć. No, myślę, że tyle. Myślę, że to wszystko widzicie. Co do wzorca dyskryminacji, perfidnie użyłem tutaj wzorca takiego, można powiedzieć, takiego pospolitego, albo takiego dla osób początkujących dosyć, bo jest to wzorzec bardzo, że tak powiem, wycięty, no bo jest to wzorzec na monety. Na amerykańskie monety, można powiedzieć, ale kto Boga temu zabroni, jak to mówią. Chciałem Wam pokazać właśnie na takich ustawieniach, nie z otwartą dyskryminacją, bo to w teście może wypalić fajnie, ale w terenie to różnie bywa. Ale wielu z Was i również ja głównie szukamy monet, nie? I o tym chyba powiem na samym końcu, w podsumowaniu tego filmu. Dlatego użyłem perfidnie. Wiem, że ludzie wycinają tutaj jak najmniej, prawda, żeby było. Również tak używam, ale w tym teście chciałbym pokazać Wam coś innego. Więc tak, pierwsze zacznę od sygnału kontrolnego, który jest sygnałem dupki z łuski myśliwskiej. Jak widzicie, drze się. Kolejnym celem będzie moneta miedziana. I jestem teraz w linii, która jest niby najpłytsza, ale dla wielu wykrywaczy jest najtrudniejsza. Posłuchajcie tego. Myślę, że jest to sygnał monety miedzianej i monety wysoko przewodzącej. Teraz będzie moneta srebrna. Pinpoint. Myślę, że 2 cm powyżej tutaj. Ale sygnał bardzo dobry. Teraz będzie moneta, oczywiście ja gadam, teraz będzie sygnecik XIX-wieczny i obrączki i pierścionki to naprawdę coś ulubionego dla wykrywaczy Minelaba. Posłuchajcie tego. Pinpointik. Jest tutaj. Dokładnie w tym miejscu. Bardzo dobrze wykrywane, nie? Teraz tak. Teraz będzie trudniej, bo będą monety, które są umiejscowione o 4 cm głębiej. Te same monety. Moneta miedziana. Gdzieś tu powinna być. Myślę, że to ona. Tutaj się trzeba dodłubać do czerwonego kapselka. O, widzicie, wyszedł tutaj. To jest on. Tutaj. O. Pinpointik. Nieźle, nie? Dobra, idziemy dalej. Teraz będzie sygnał kontrolny w postaci
kalesoniaka, guzika, nie? Z kalesonów, który jest nisko przewodzący. Powinien być niski ton. Tu i na tej, widzicie, pokazuję go tutaj, bo jest to cel troszeczkę trudniejszy, dlatego że ta dyskryminacja jest bardzo wycięta i jest za bardzo wycięta. I troszeczkę go jakby ten cel dyskryminuje. Ale i tak w pełni wykrywalne, nie? Dobra, moneta teraz będzie srebrna. 10 krajcarów. Bardzo taki śpiewny dźwięk. Teraz takie trudniejsze podejście tutaj. Wielu wykrywaczy ma problem. No ale tutaj działa bez problemu. No i duża obrączka srebrna. No i charakterystycznie bardzo wysokim tonem pinpoint. Bez problemu widać, że ten cel jest drobny, głęboki i warty wykopania. No i jest punktowy dodatkowo, nie? No dobra, teraz linia najtrudniejsza, gdzie monety są zakopane pod kątem na 24 cm. Zaczynamy. Pierwsza będzie moneta miedziana. Myślę, że jakaś wykrywalność jest. Przy użyciu pinpointa jest wskazywana tutaj i faktycznie w tym miejscu jest znacznik. Bez problemu. No i teraz moneta srebrna. I tu jest cisza. To jest taka ciekawostka, bo jest to właśnie paradoks tutaj, że niektóre wykrywacze widzą lepiej monetę miedzianą, a gorzej srebrną, a inne odwrotnie. Niewykrywalna. Pierwszy cel, który tutaj nie wykryłem. No i ostatni cel, obrączka wbita pod kątem. Pinpoint. Jest tu. Bardzo słaby sygnał. Dobra, tak więc widzieliście E-Tracka w koncepcji 11-calowej. W ustawieniach można powiedzieć dla osoby, która zaczyna przygodę z tym wykrywaczem. Bo tak wycięta dyskryminacja, no to chyba nikt jej nie używa. No dobra. Teraz będzie bestia, jak to mówią. Wielkość cewek jest taka sama. Do testu użyję programu General Alternian General, czyli programu, który głównie używacie, który ja też używam głównie. Piąteczka, ten noise cancel. Specjalnie długo przyciskam, no ta piątka może być, niech będzie, bo się dłużej utrzymała. Ferrous Limits widzieliście. Tu jest ważne, że stabilizator jest na 0 i myślę, że mimo wszystko ta czułość tutaj jest zbyt wysoko ustawiona. To sobie ją po prostu, a co ja robię, zmniejszymy do 23, żeby wykrywacz był bardziej spokojny. No i tyle, nie? Strojenie do gruntu jest w automacie, więc powinno się dostroić. No i zobaczymy, jak nasza bestia się tutaj dzisiaj będzie sprawowała. Pierwszym celem będzie dupka z łuski. Bardzo fajnie, punktowo, mocno, pewna identyfikacja. Moneta miedziana. Myślę, że też bardzo fajnie. Czasami te czerwone cyfry się pojawią. Teraz moneta srebrna. No i z tą monetą srebrną zawsze tu jest problem, prawda? Gdybym zwiększył mimo wszystko czułość, co ja robię?
do 25, 27 to nic nie zmieni, no tylko się nam, że tak powiem, zaczęło tutaj wyprawiać cuda. Więc nie, teraz obrączka. Myślę, że też dzisiaj słabiutko. Teraz będzie moneta miedziana, która jest zakopana 4 cm głębiej na 24 cm. Bardzo fajnie. Pewna identyfikacja. Te cyfry czerwone rzadko się pojawiają, ale to jest sygnał doskonały do kopania i pewniak do wykrycia, do wyciągnięcia. No i teraz kalestoniak i również niziutko. Te wszystkie cele takie, że tak powiem, trudne, to one są ładowane w ten dolny zakres, więc pamiętajcie, żeby ten dolny zakres był niski, nisko ustawiony ten Ferrous Limits, dlatego że to tu się głównie te cuda wyprawiają. No to jest bezpiecznie, nie? Dobra. Moneta srebrna, która jest gdzieś tutaj, jest dokładnie w tym miejscu. Powoli, szybko, no nie, czułość 25. Widzicie, się tutaj, że tak powiem, nie da. 23, idziemy dalej. Obrączka. No, przy takim dociśnięciu to ona tutaj jest, widzicie ją. To jest taka porządna obrączka, więc jest dosyć masywna, więc myślę, że dlatego została tak rozciągnięta na wyświetlaczu. Teraz kolejny cel, kolejna linia to monety zakopane pod kątem. No i moneta miedziana. Myślę, że tak. Bardzo dobrze, nie? Ja bym to wyciągnął. I powoli, i szybko. Teraz będzie moneta srebrna, która również jest wyciągana bez żadnego problemu. I obrączka wita pod kątem, również do wyciągnięcia. No to widzieliście obydwa wykrywacze, które różni, można powiedzieć, 20 lat postępu technologicznego. I zobaczyliście, jak działają w tych warunkach. No tak, generalnie na pierwszej linii wygrał E-Track. Radzi sobie doskonale, ma coś w sobie takiego, że po prostu sobie radzi, nie? Ostatnią linią, czyli tą najtrudniejszą, gdzie monety są pod kątem, zdecydowanie wygrała Manticora. Po prostu, tak bym to powiedział. Tak, być może jest to związane z tym, że Manticore bardziej lubi te drobne cele. Myślę, że te cele ustawione pod kątem mimo wszystko mają taką sygnaturę, można powiedzieć, celu drobnego. I w jakiś sposób Manticore dzięki swoim, że tak powiem, zaawansowaniu potrafi to wyłowić. Natomiast E-Track jest wykrywaczem, który w tym miejscu, na równi z Explorerem, działa doskonale. W takim terenie jak tutaj. To jest, można powiedzieć, najlepsze rozwiązanie na ten teren. Zwyczajnie działa po prostu doskonale. I znajduje najwięcej. Więcej niż Manticore, więcej niż Deus 2. Tak, taka jest prawda. Po prostu lubi to miejsce. To też jest związane z tym, że myślę, że wykrywacze typu Explorer i E-Track to doskonałe wykrywacze na monety. Na tą normalną monetę, nie taką monetę poniżej grama, bo tu zdecydowanie bym wybrał Manticora na takie drobne monetki. Naprawdę, czy na drobne złoto, to nie jest do tego wykrywacz. To jest wykrywacz do znajdowania monet. Monet srebrnych, monet miedzianych, monet XIX-wiecznych czy XVIII-wiecznych.
ale troszeczkę większych. I w miejscach, gdzie te monety są, ten wykrywacz będzie te monety doskonale znajdował, omijając różne parchy i śmieci w postaci różnych syfów, że tak powiem, za przeproszeniem, dając nam wiele satysfakcji. I myślę, że wykrywacz zapomniany, można powiedzieć, E-Track już od jakiegoś czasu, którego można kupić za tanie pieniądze, bo ja ten wykrywacz kupiłem za 2000 zł. Jest to wykrywacz, który ma oryginalną folię na wyświetlaczu, był 4 razy w terenie, jest praktycznie nowy. Kupiłem go również z żółtym pinpointerem Minelaba razem w tej cenie instalowanej. Więc myślę, że to była dobra okazja i ten wykrywacz ma u mnie dożywocie, łącznie z Explorerem, bo w sumie to są wykrywacze bardzo podobne. Porównując E-Tracka i Explorera, to mogę powiedzieć, że E-Track jest łatwiejszy w użytkowaniu, ma fajniejsze menu, tyle bym powiedział. Co do głębokości, to myślę, że to jest w ogóle temat na inną rozmowę. Tak, również co do stabilności też bym miał pewne takie zastrzeżenia, ale myślę, że Explorer jest wykrywaczem bardziej otwartym. Do E-Tracka mam wszystkie cewki, które chciałem mieć, które chciałem posiadać. To jest cewka DTech Ultimate, to jest ta cewka 11 Pro i cewka DTech SEF 8/6 cali. To jest komplet cewek, które chciałem mieć i je mam. Do tego wykrywacza używam transmitera August. Na razie tutaj jest to tak, że tak powiem, zamontowane tak prowizorycznie, bo tu powinno być kolaneczko, prawda? Tu mam kolaneczko w kieszeni i to jest nadajnik, a odbiornik mam połączony z słuchawkami niebieskimi XP. To są słuchawki ponadczasowe, słuchawki do wszystkiego i najlepsze słuchawki do wykrywacza metali. Tak jest moje zdanie. I tego będę się trzymał. Używam je od samego początku, od Goldmaxa i od Goldmaxa Powera. Te niebieskie słuchawki w firmie XP, byleby tylko nie skończyli produkcji, bo bym zrobił zapasy. Dobra, no więc tak to wygląda. Oczywiście możecie wyciągać tam swoje wnioski. Wnioski są takie, że test jest testem, ale ten test potwierdza się rzeczywiście tutaj w działaniu w takich terenach. Po prostu jest to wykrywacz najbardziej produktywny na monety, czyli tego, czego głównie poszukujemy. Chodzi o E-Tracka, nie? Natomiast jeśli chodzi o coś drobniejszego, coś, co pozostawili inni użytkownicy wykrywaczy, czyli moneta drobna, to rzeczywiście będzie lepszy Manticore. No, tak na sam koniec chciałem powiedzieć, kwestia tych wykrywaczy, które po raz pierwszy użyję tego słowa, są stare. Ja myślę, że ludzie nie wiedzą, co dobre. Dlatego, że w moim hobby, ja to obserwuję przez przeszło 30 lat już, nie? Ludzie odchodzą od hobby, no i pojawiają się nowe osoby, które kupują wykrywacze, które akurat są na topie, ale zapominają, że parę lat wcześniej były wykrywacze, które były wspaniałe i doskonałe i wcale nie trzeba mieć nowoczesnego wykrywacza, by czerpać przyjemność z poszukiwań. Ja wszystkie wykrywacze, można powiedzieć, traktuję na równo, staram się być bardzo obiektywny i po prostu, może troszeczkę inaczej, może niektóre wykrywacze bardziej lubię, ale nigdy nie mówię, który jest lepszy, który gorszy. Myślę, że wykrywacze mają również swoje miejsca, które są ulubione. Tak na przykład Explorer i E-Track to są ulubione miejsca, to jest właśnie niziutka trawka, ubita ziemia, moneta XIX-wieczna, czy XVIII-wieczna, czy XX-wieczna, czyli troszeczkę grubsza i to wtedy działa, to po prostu wtedy działa. Mimo tych powiedzmy 20 lat wykrywacz pozostaje w ścisłej czołówce najlepszych wykrywaczy na świecie. Na dziś to wszystko. Zima, wiadomo, w zimie musi być zimno i musi być śnieg, no i tak to tutaj dzisiaj wygląda. Trzymajcie się, do usłyszenia.